Chcesz wreszcie zacząć realizować marzenia swojej organizacji pozarządowej? To świetnie, bo słuchasz podcastu Granty to nie wszystko. Realizowanego przez Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości Karolinę Duchińską. i Joannę Szyniec-Mazur. Odcinek 8 podcastu. Granty to nie wszystko. Słuchajcie, dzisiaj o zasobach. O zasobach, czyli dlaczego organizacje często marzą o wielkich rzeczach, a w ogóle nie widzą tego, że już teraz, w tym momencie mogą dużo. I dlaczego marzenia są fantastycznie i fajnie je mieć, ale lepiej jeszcze zamiast marzyć, to działać. Dużo wam naobiecywałyśmy tym wstępem. Tak, ale jakby ten wstęp wynika też z naszego doświadczenia, bo bardzo często słyszymy od was i od organizacji pozarządowych, ale i od przedsiębiorców, chyba bardziej jednak częściej od NGO-sów, że my byśmy chcieli coś sprzedawać, ale nie mamy czegoś. Często pojawia się temat lokalu. Tak, że lepiej byśmy działali, więcej byśmy robili, gdybyśmy mieli salę, lokal, albo jakieś tam inne rzeczy związane. Maszyny, Tak. jakieś tego typu rzeczy. Natomiast jest to też takie stwierdzenie, które bardzo często, bardzo mocno was blokuje w działaniu, bo uważacie, że dopóki tego nie macie, to nie możecie nic robić. I kiedy prowadziłyśmy kurs dla organizacji pozarządowych i zadałyśmy takie pytanie, co by się zmieniło dla twojego odbiorcy, twojego beneficjenta, gdybyś miał rzecz, która cię blokuje przed działaniem, to czy ten beneficjent twój ostateczny, ten dla którego tak naprawdę działasz, odczułby dużą różnicę? No i często pojawiały się takie informacje zwrotne do nas, że w momencie, kiedy zadałyśmy to pytanie, to okazywało się, że na przykład lokal często był potrzebny po to, żeby mieć takie poczucie, że jesteśmy lepiej postrzegani, bo mamy lokal jako takie miejsce spotkań zarządu, gdzieś tam, gdzie można przyjść na kawę, ktoś może zajść, pogadać, powiedzieć swój problem. Natomiast nie miałoby to jakichś takich bardzo realnych wpływów, Dużego przełożenia. na to nasze działanie, zarówno odpłatne lub nieodpłatne, bo na przykład organizacje są dogadane z jakimiś innymi miejscami, gdzie mogą spokojnie Korzystać z przestrzeni. i prowadzić swoje działalności. Natomiast większość pracy, którą robią, i tak robią zdalnie. Na przykład, nie? Słuchajcie, różnie to jest i teraz na pewno znajdzie się kilka organizacji, które powiedzą, nie, no w moim przypadku to jest kluczowe. Na pewno są takie organizacje i my jakby tego absolutnie nie podważamy, ale mówimy, zwróćcie uwagę na to, czy to, o czym marzycie, czy to, co sobie stawiacie za cel, który zmieni jakość albo ilość wykonywanych przez was działań, faktycznie jest kluczowe do tego, żeby ta ilość i jakość była realizowana. No i faktycznie bardzo często jest tak, że takie drogie zasoby, bez których nie wyobrażamy sobie działania, są wam bardzo potrzebne, ale totalnie nieosiągalne. Albo osiągnięcie ich jest jakąś kwestią szczęścia, bo akurat wam pyknie projekt, ale z tymi projektami to też różnie bywa, sami na pewno o tym wiecie, że kupowanie drogich inwestycyjnie rzeczy często nie może być wpisane w projekty, a te projekty, gdzie może być, mają na tyle dużą konkurencję, że często to jest kwestia szczęścia. Dlatego my będziemy was bardzo mocno zachęcały do tego, żebyście zaplanowali sobie ścieżkę dochodzenia do tego waszego wielkiego marzenia. Żebyście zaplanowali ścieżkę dochodzenia do tego małego, dużego marzenia, a na ten moment skupili się na tych zasobach, które macie albo które możecie łatwo pozyskać i działać na tym, co jest, albo tak jak mówię, na tym, co możecie łatwo pozyskać. I teraz coach Joanna się odezwie. Słuchajcie, bo cel to jest marzenie z datą realizacji. Najbardziej wyświechtany cytat z takich różnych szkoleń na temat realizowania swoich celów, ale faktycznie jest tak, że jeżeli rozpiszecie sobie coś na mniejsze kroki, to dużo łatwiej wam działać. No, to jest takie, wiecie, to jest takie właśnie powszechne, ale to jest ważne, co Aśka powiedziała, że mniejszy krok jest łatwiejszy do zrobienia, zresztą też szybciej widać efekty, szybciej można świętować sukces i do tego was zachęcamy, żeby dzielić na te małe kroki i małymi krokami piąć się, wchodzić do góry. I teraz Tak, ale to miał być odcinek o zasobach. No to właśnie wracamy do tych zasobów, czyli
mogłybyśmy was tak praktycznie poprosić, jak prosimy osoby, z którymi pracujemy, żebyście na kartce wypisali wszystkie rzeczy, które wspierają was w realizacji działań, które macie i zarówno takie fizyczne, typu właśnie, nie wiem, lokal, pomieszczenie, dostęp do pomieszczenia, łóżko do rehabilitacji, sprzęt ogniskowy, kamerę, czy też takie rzeczy związane z waszą wiedzą. Czyli mam jakieś kompetencje, mam wokół siebie ludzi, którzy mają określone kompetencje, są po prostu specjalistami w jakichś konkretnych branżach. Jakby tutaj weźcie pod uwagę wszystko to, co macie wewnątrz swojej organizacji, czyli wy i członkowie tej organizacji, ale zastanówcie się też, czy są wokół was jakieś takie osoby, instytucje, firmy, z których zasobów możecie korzystać. Zarówno tych zasobów intelektualnych, czyli na przykład macie firmę, która jest, tak szczelam, jest na przykład firmą, która zajmuje się obsługą BHP firm, ale jakaś osoba z tej firmy bardzo mocno wam sprzyja i jest w stanie wypożyczyć wam osobę do szkolenia na temat pierwszej pomocy. Ale też tutaj, w tym miejscu, ja będę was bardzo mocno zachęcać do tego, żeby dołączać do różnych mniejszych lub większych, formalnych lub nieformalnych zrzeszeń NGO-sów w waszym przypadku, bo my same jesteśmy w takiej koalicji nieformalnej na razie, gdzie NGO-sy się bardzo wspierają i możemy liczyć i na takie zasoby właśnie intelektualne tych NGO-sów, ale też na takie zasoby rzeczowe i bardzo, bardzo sobie pomagamy i bardzo was do tego zachęcamy, żebyście się otwierali, nawiązywali relacje, ale uwaga, jeżeli powiecie mi, ale u mnie w okolicy nie ma takich miejsc, to stwórzcie je. Bo myśmy sobie stworzyli tą koalicję. Tak, myśmy sobie stworzyli, jeżeli jesteście z Dolnego Śląska lub z takiego bezpośredniego sąsiedztwa, to możecie się do nas odezwać, to przy okazji następnego spotkania odezwiemy się do was i was też zaprosimy na to spotkanie, bo też nam zależy na sile tych organizacji z naszego regionu. Natomiast jeżeli chcecie coś sprzedawać, to czasami też warto a propos tych koalicji poszukać spotkania networkingowe dla mikrobiznesu lub dla biznesu w ogóle. Bardzo polecamy. Tak, bardzo polecamy. Możecie sprzedawać ze swoją misją. Bardzo możliwe, że znajdziecie tam swoich klientów, a jeszcze bardziej możliwe, że znajdziecie tam osoby, które będą wam skłonne pomóc. Jeżeli dobrze sprzedacie swoją misję, wasze dlaczego chcecie działać, czyli misję, wizję i wartości swojej organizacji, tam możecie znaleźć naprawdę osoby, które mogą mocno wam pomóc. Nawet jeżeli to będzie pomoc na przykład w rozreklamowaniu tego, co chcecie sprzedawać, to będzie bardzo cenna pomoc. I teraz to wszystko, co my tutaj mówimy, wydaje się, może nie jest związane z zasobami, ale właśnie bardzo jest. Chodzi nam o to, żebyście bardzo szeroko spojrzeli na ten temat zasobów, czyli nie tylko to, co fizycznie mam, ale też, co mogę łatwo pozyskać, na przykład nawiązując relacje. No i teraz my wiemy z naszego doświadczenia i z rozmów z wami, że najczęściej jest tak, że lider w organizacji jest sam i wszelkie strategiczne takie rozkminy bardzo często robi sam. Natomiast bardzo mocno zachęcamy was do tego, żeby stworzyć sobie jakąś grupę, w której będzie przynajmniej 2 osoby, żeby znaleźć osobę wokół siebie, która jest bliska waszej organizacji, której zależy na rozwoju tej organizacji, z którą będziecie mogli przegadywać wszystkie takie rzeczy, bo to bardzo mocno Poszerza, rozwija, ułatwia. ale też po prostu ułatwia takie codzienne funkcjonowanie. I często jest tak, że wy nie wiecie, jakie kompetencje mają członkowie i osoby, które mogą wam pomóc, więc być może rozwiązaniem jest stworzenie ankiety, w których ich o to zapytacie, czyli co te osoby mogą robić, bo być może ktoś pracuje w biurze, ale jego pasją jest na przykład fotografia. Więc to jest osoba, której... Albo ma drona, tak? Z której usługi możecie sprzedawać. Więc tutaj też warto zapytać tych członków waszej organizacji i osób was wspierających o to, jakie mają umiejętności, jakie mają możliwości. Pamiętajcie też, że nie wszystkie zasoby, z których możecie korzystać, to są zasoby, które macie w swojej organizacji. Fajnie jest mieć jakiś katalog, taki plik z tym... Zbiór. W którym macie rozpisany każdy sprzęt, jaki macie. Na przykład w naszym przypadku
w działalności przyrodniczej mamy bardzo dużo sprzętu związanego z ogniskiem. Mamy grill, mamy kociołek, mamy patelnię żeliwną, mamy jakieś... Ruszt. Tak, ruszt, krzesiwa. Jakby bardzo dużo jest takich rzeczy, które wokół tej przyrodniczej działalności mamy. Mamy różnego typu gadżety do prowadzenia tej działalności przyrodniczej, lupy, mikroskopy terenowe, różne rzeczy. Noże. Tak, noże, z których zawsze ja jestem bardzo mocno rozliczana, więc warto, żeby wiedzieć, co faktycznie mamy, bo ja nawet z swojego doświadczenia, mojego grajdołku przyrodniczego, w którym często jest tak, że przyjeżdżamy z tych przyrodniczych zajęć i nie mamy już siły sprzątać, to potem jak raz na jakiś czas posprzątam, to się zadziwiam, jakie fajne rzeczy ja tam Ale mam. słuchajcie, to samo jest z naszą szafką z grami do takich warsztatów strategicznych dla przedsiębiorców albo organizacji. Nam się raz na jakiś czas przypomina, że coś mamy, potem wygrzebujemy z tej szafki i wtedy znajdujemy jeszcze inne rzeczy, które też mamy i mogą się przydać. Więc dobrze mieć taką listę, która może podzieloną na kategorie, do której będziemy mogli sobie zerkać i myśląc o działalności odpłatnej, możemy już sobie tworzyć tą działalność odpłatną w oparciu o nasze zasoby. Bo to Takie jest bardzo fizyczne. ważne. Ale może też tak być, że mamy już jakiś pomysł na działalność odpłatną, która jest oparta o nasze zasoby, ale czegoś nam brakuje. No i jak nam brakuje, to korzystamy z ludzi, którzy są wokół nas i możemy pożyczyć, żeby sprawdzić, czy faktycznie ta działalność odpłatna się sprawdzi, więc zanim zainwestujecie, to spróbujcie pożyczyć i sprawdzić, czy faktycznie jest wam to potrzebne i czy to się, czy ludzie chcą korzystać z tego produktu, czy tej usługi. Ale to też jest tak i tutaj nagrywanie tego podcastu będzie też bardzo dobrym przykładem, dlatego że bardzo dużo rzeczy możecie pożyczyć od gminy, od samorządu lub od gmin okolicznych. My na przykład mówiłyśmy o nagrywaniu podcastu przynajmniej z 3 lata, jak nie więcej. Chyba nasz pierwszy projekt w ogóle, nawet pisany taki dla organizacji pozarządowych, był tam plan na podcast, natomiast on nie przeszedł. No i tak, wiecie, gadanie o tym podcaście to było w strefie takich marzeń. Natomiast takim bardzo mocnym impulsem do tego było to, że gmina, która sąsiaduje z naszym miastem, gmina Jerzmanowa, otworzyła otwarte studio nagrań do nagrywania teledysków, muzyki, do nagrywania podcastów. Full wyposażone. Z osobą, która obsługuje to studio. Pozdrawiamy Kacpra, która tam nas słucha i się z nami męczy. Natomiast gdyby nie to, że ta gmina Jerzmanowa udostępniła bezpłatnie to studio podcastowe, pewnie jeszcze byśmy nie wystartowały. Albo byśmy poniosły dużo większe koszty nagrywania tego podcastu. Tak, ale ja myślę, że byśmy długo się jeszcze do tego zbierały, natomiast tu wiedziałyśmy, że to studio jest prawdopodobnie do czerwca za darmo i to jest bardzo dobry moment, żeby zacząć testować ten nasz pomysł. Mhm. Tak. Dobra, a może być też tak, że macie już jakieś zasoby, bo na przykład kupiliście je w trakcie trwania projektów, albo nawet jakiejś działalności odpłatnej, którą prowadziliście i te zasoby gdzieś tam sobie leżą i się kurzą. I to też jest dobry, ten moment robienia katalogu tych zasobów jest dobrym też momentem na to, żeby pomyśleć, czy nie da się tych rzeczy na przykład wypożyczyć za jakąś odpłatę albo za barter, wymienić na jakieś inne usługi albo działania, bo zasoby też niedobrze, jak się marnują. Tak, one się też zużywają, nawet starzeją, jak są. Natomiast to też jest tak, że słuchajcie, jeżeli pozyskaliście te zasoby z środków publicznych, to w założeniu tych środków publicznych jest to, żeby one służyły społecznościom. Więc to też jest takie kurzenie się tych zasobów, to jest też takie trochę marnotrawienie dla mnie środków publicznych. My jako organizacje pozarządowe, pisząc projekty, mamy w ogóle tendencję do tego, żeby pisać na wyrost. Kupować na wyrost, a nuż się przyda. Wiemy, że tak jest. Same czasami kiedyś tak robiłyśmy, teraz już bardzo mocno pilnujemy tego, co kupujemy, bo bardzo dla nas ważna jest idea jak najmniejszego śladu węglowego. Natomiast jakby popatrzcie, co tam tak na wyrost u was leży, bo naprawdę często jest tak, że można na tym nawet zarobić pieniądze. I na przykład akurat w przypadku jakichś tam organizacji wiejskich, kół gospodyń wiejskich, najprostszy przykład, czyli są, słuchajcie, talerze, gary, stoły cateringowe, namioty. To są rzeczy, które przedsiębiorcy wypożyczają.
tak? Nie wiem, czy wiecie, ale równie dobrze można wypożyczać projektor, komputer do projekcji, kamerę. Jeżeli takie rzeczy u was też są, to też są rzeczy, na których możecie zarabiać. Ale też jeszcze od drugiej strony, my też nieraz korzystałyśmy na przykład z takich zasobów jak gotowanie. W sensie, że osoby, które umią piec w kołach gospodyń wiejskich, czy robić kanapki, myśmy catering na przykład zamawiały w kołach gospodyń wiejskich. Więc to też jest zasób, czyli macie pomieszczenia, macie osoby i niekoniecznie wasze działania mogą kończyć się tylko na dożynkach albo jakichś imprezach takich gminnych. Wy możecie też, jako na przykład koła gospodyń wiejskich, zarabiać, tylko wiem, miałam nie wchodzić w koła gospodyń wiejskich, ale to też jest szansa na to, żeby wykorzystać te wasze zasoby do tego, żeby właśnie działać dodatkowo. I w zasadzie dzisiaj tyle na temat zasobów. Jeżeli macie jakieś pytania z tym związane, to oczywiście odsyłamy was do grupy klubu lokalnego działacza. Możemy wam również udostępnić taką kartę do określania tych zasobów w waszej organizacji. Z pomocniczymi pytaniami. Wejdźcie na jakby stronę tego podcastu, tam będzie link do tych materiałów. Natomiast oczywiście słowo na Z. Czyli zasubskrybujcie. To chyba będzie też, słuchajcie, żart. Zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie, kliknijcie dzwoneczek w waszej aplikacji do podcastu, wejdźcie na nasze media społecznościowe, jesteśmy na Instagramie, na Facebooku jako Miedziowe Stowarzyszenie i koniecznie dodajcie się do klubu lokalnego działacza, czyli do grupy na temat działalności odpłatnej dla organizacji pozarządowej, bo tam możemy odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania, które zadacie publicznie. A jeżeli chcielibyście wejść z nami w proces mentoringowy, to na naszej stronie www.miedziowestowarzyszenie.pl jest oferta działalności odpłatnej, jaką jest mentoring dla organizacji pozarządowych. Na dzisiaj kończymy. Do zobaczenia w 9. odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia.